Testowałem ostatnio kamerę termowizyjną, którą wygrał jeden z widzów. Serdecznie gratuluję. Tamta kamera była dosyć duża gabarytowo, a tym razem będę miał okazję pokazać Wam coś takiego. Ta kamera termowizyjna jest to sprzęt, który naprawdę mieści się w kieszeni. So high, feet on the ground, but I still get by. Aplikację, którą należy pobrać, jest to aplikacja producenta HikMicro Viewer. Tak jak tutaj widać, klikacie sobie, ale jeżeli aplikację macie zainstalowaną w telefonie, to wystarczy włożyć urządzenie do portu USB, a aplikacja odpali się samoczynnie. Generuje nam się od razu podgląd na to, co tutaj możemy zaobserwować. Pójdziemy teraz zobaczyć, jak piękny jest świat w kolorach podczerwieni. To, co się rzuca w oczy, to oczywiście panele fotowoltaiczne, które na pierwszy rzut oka są dużo cieplejsze niż cała reszta otoczenia. Można sprawdzić sobie dokładnie, jak to wygląda. Mamy tutaj nawet teoretycznie cieplejszy punkt, który uzyskuje temperaturę 61 stopni. Pójdę zobaczyć z drugiej strony, jak to wygląda. No i z drugiej strony także widać tutaj punkty, które są cieplejsze w tym miejscu. 52 stopnie najcieplejszy punkt, także pod spodem grzeje się ten panel dużo bardziej niż inne. Tutaj jest także cieplejszy punkt z racji tego, że cień pada. Tam prawdopodobnie też był jakiś cień, więc mógł się ten panel w tamtym miejscu zagrzać. Widać dokładnie, gdzie są anomalie na panelach fotowoltaicznych. Czy turbinę można także sprawdzić? Oczywiście, że można. Wszystko można zobaczyć, jak wygląda w podczerwieni. Zobaczcie, jak wyglądają takie panele, które osłonięte są już drzewami o tej porze. Tutaj mamy punkty grzejące się tylko w miejscach, gdzie słońce ewentualnie prześwituje. Tutaj mamy wszystko w miarę normalnych kolorach. Tutaj też są cieplejsze miejsca. A tutaj widzicie przebłyski, które mają miejsce tutaj przez drzewa. Tam też są panele, też widać dokładnie, jak one wyglądają. Tutaj właśnie ładuje się w tej chwili instalacja, mała instalacja off-gridowa i tak jak widzicie, same przewody w tej chwili od obciążenia nie są nawet ciepłe. Za to przewody od ładowania tych akumulatorów są oczywiście nagrzane z racji ich pracy w tej chwili. 37 stopni, najcieplejsze punkty. Tutaj mamy 37,2 na samym urządzeniu. Zobaczmy przewody. 32-33 stopnie. Dzięki takiej kamerze możecie dokładnie sprawdzić, jak wygląda obciążenie waszej instalacji, czy nie jest przypadkiem za duże i czy nie jest niebezpieczne dla waszego otoczenia. Ta rozdzielnia elektryczna odpowiada za dystrybucję energii w budynku i przez nią przechodzi tak naprawdę cała energia z falownika do zasilenia obwodów elektrycznych. Oczywiście mówię o tej rozdzielni. Mamy tutaj kilka obwodów. To jest obwód wyjściowy na budynek, a to jest zasilanie z DE, czyli z DE dochodzi prąd tutaj, a wychodzi tędy na obwody dystrybuowany przez te rozdzielnie elektryczne. Sprawdźmy, jak mają się te przewody. Tak jak widać, temperatura jest znacznie wyższa niż przewodów, które właściwie nie są używane, ponieważ tu mamy zasilanie z sieci, grid, a tutaj mamy grid do falownika DE. Te dwa przewody są w tej chwili nieaktywne, ale za to widać obciążenie przewodów. Sprawdzimy na falowniku DE, jak mamy tutaj obciążenie, jeżeli chodzi o przewody od akumulatorów. Muszę tak delikatnie, żeby nie łapało tej tutaj ładowarki, która jest obok, ale tak jak widzicie, same przewody nie są ciepłe. 31 stopni to jest normalna temperatura. Temperatura powietrza w tym pomieszczeniu jest dosyć wysoka. W tym falowniku mamy 1860 W ładowanie ze słońca, no i tutaj widać, że przewód nagrzał się do 43 stopni, aczkolwiek tutaj jest też wylot temperatury z tego falownika pod spodem, więc po prostu on nagrzewa automatycznie wszystko. Można też zobaczyć, jak mocno grzeją się przewody, które wychodzą do ładowania akumulatora z tego falownika. Tu mamy 40
2 stopnie. Swoją drogą falownik ostatnio coś przestał pokazywać, prawidłowe wartości. Mówię oczywiście o tej górnej części. Zanikła mu niestety. Szkło skutecznie odbija podczerwień, także w szkle nie zobaczycie niczego. Wszystko zostaje odbite. Za to, żeby sprawdzić magazyny energii, trzeba otworzyć opakowanie, otworzyć drzwiczki szklane i sprawdzimy teraz, jak ma się to do magazynów energii, jaką temperaturę tutaj uzyskujemy. 28, 27, 30 stopni. Tutaj mamy 29, 30 stopni. No i ostatni magazyn podobnie około 30 stopni. Takie to oto parametry można tutaj dodatkowo dostrzec na opakowaniu. Mamy tutaj częstotliwość odświeżania, mamy tutaj informację, że nie potrzebujemy baterii ładować, bo oczywiście czerpie energię z naszego telefonu. Kompatybilny jest z Androidem i iOS-em. Taka oto kamera termowizyjna.